Dzień dobry, cześć kochani. Z tej strony Aga Ohałek Yoga. Dzisiaj trochę więcej gadania, nie będziemy dzisiaj się ruszać na macie, chociaż matę mam ze sobą. Ale wracam do pomysłu, który zrodził się już we mnie dawno, ale nie miałam za wiele przestrzeni, nie miałam za wiele przestrzeni w głowie, nie miałam za dużo czasu na to, żeby dołożyć sobie dodatkową aktywność i nagrywanie vlogów, bo jednak to jest dość wymagające i potrzeba trochę więcej takiej uważności i przestrzeni w głowie, żebym była w stanie powiedzieć Wam dokładnie to, co chcę Wam przekazać. Jak byłam w Kolumbii, nagrałam dla Was pierwszy odcinek z tego cyklu. Odcinek o tym, jak w ogóle zostałam nauczycielką jogi, jak to się potoczyło, że jestem w miejscu, w którym jestem na swojej ścieżce zawodowej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli, którzy dali tam łapkę w górę, którzy zostawili tam komentarz. Tutaj dorzucam link do tego filmiku, gdybyście potrzebowali to sobie nadrobić. Zachęcam, bo tam mówię pokrótce, jak to się stało, że się przebranżowiłam z bycia inżynierką, panią inżynier, do tego, że teraz jestem pełnoetatową nauczycielką jogi. I zastanawiałam się, jakie tematy dalej poruszyć. Jest ich bardzo dużo. Będziemy trochę lawirować, będziemy sobie trochę przechodzić przez te różne tematy. Dzisiaj chciałabym Wam troszkę poopowiadać o tym, jak to jest zaczynać, jak to jest być taką początkującą nauczycielką jogi, jak to jest wchodzić w ten świat, z jakimi wyzwaniami tak naprawdę się zmagałam, nadal się zmagam. Rozmawiam z bardzo dużą ilością nauczycieli i tak naprawdę wydaje mi się, że każdy z nas przechodzi podobną drogę. Często wydaje nam się, że jesteśmy w tym sami. A nie jesteśmy, bo jest dużo osób, które zmaga się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami na początku swojej ścieżki nauczycielskiej. Więc dzisiaj będę chciała Wam to wszystko troszeczkę zebrać w całość, poopowiadać o różnych trudnościach, o różnych rzeczach, które powodowały u mnie łzy na samym początku tej drogi. Także dzisiaj nie będzie gotowych sekwencji, nie będzie rad na to, jak być perfekcyjną nauczycielką jogi, bo nie ma czegoś takiego. Dzisiaj będzie o porównywaniu się. Dzisiaj będzie o syndromie oszusta. Dzisiaj będzie o braku pewności siebie, o zmęczeniu i takim narzucaniu sobie bycia najbardziej kreatywnym nauczycielem na świecie. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania do tego, co będę mówić, to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach. Dajcie mi też znać, czy chcecie więcej takich filmików, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie nowość i troszkę się stresuję, troszkę nie wiem, w którą stronę to pociągnąć, więc śmiało, komunikujcie się ze mną. No i oczywiście, jak zawsze, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybowała, żebyś zasubskrybował ten kanał, posłał ten filmik dalej, a jeśli jesteś tutaj stałą bywalczynią, stałym bywalcem i interesują Cię treści, które tutaj publikuję, moje praktyki czy moje pogadanki, po sobie znak w komentarzu, będzie mi bardzo miło, tak żebym mogła szerzyć tę jogową wiedzę w różnych kierunkach. No i nie przedłużając już, zacznijmy dzisiejszy wywód. I tak, żeby jeszcze raz w skrócie nakreślić moją historię, jestem nauczycielką jogi od 4 lat. Właśnie w lipcu 2021 roku ukończyłam swój pierwszy kurs nauczycielski. Później tych kursów było bardzo dużo. To jest znowu temat na kolejny odcinek, bo często dostaję pytanie, skąd mam taką dużą wiedzę? W tym 2021 roku, zaraz po zakończeniu pierwszego kursu nauczycielskiego, zaczęłam uczyć praktycznie wszędzie, albo starałam się znaleźć jak najwięcej miejsc, w których jestem w stanie uczyć. Bardzo chciałam uczyć i byłam bardzo zdeterminowana, żeby szukać tych miejsc, dzielić się tą wiedzą. Byłam bardzo natchniona i zaczęłam uczyć w szkołach jogi, zaczęłam uczyć w korporacjach, spróbowałam zbierać swoje grupy, na przykład na jogę w parku, tworzyłam jakieś eventy, jakieś warsztaty, więc tego było bardzo dużo i łapałam różne możliwości. Wtedy też uczyłam pole dance'u, więc zdarzało mi się prowadzić jogę w szkołach pole dance'u, ale też na przykład na siłowniach. I to było bardzo dobre doświadczenie, żeby zacząć zbierać różnego rodzaju doświadczenia. Prowadzenie jogi dla różnych grup, dla różnych osób, w różnych miejscach, bo każde z tych miejsc to był troszkę inny klimat prowadzenia zajęć. Całkiem inaczej prowadzi się zajęcia na siłowni, całkiem inaczej prowadzi się zajęcia w szkole jogi, a jeszcze inaczej zajęcia prowadzi się na eventach. To było bardzo dobre doświadczenie, ale z czasem, kiedy ta grupa ludzi, która przychodziła do mnie na zajęcia, coraz bardziej się powiększała, dochodziłam do takiego wniosku, że ja nie wiem, czy ta joga się im wszystkim podoba. I
Czy ja jako nauczycielka spełniam wymagania tego tłumu? To jest pierwsza rzecz, która była taką olbrzymią trudnością w tym, żeby sobie z nią poradzić. Że moja joga nie będzie dla każdego. Były takie sytuacje, że przychodziłam na zajęcia, prowadziłam jakieś zajęcia, patrzyłam na ludzi, patrzyłam na to, na ich wyraz twarzy, na to, jak się zachowują, czy dają sobie radę z tą sekwencją, którą ja akurat w tym momencie wymyśliłam. I te wyrazy twarzy były różne. Wyobraźmy sobie, że na zajęciach jest 18-20 osób na sali. Ja jako nauczycielka patrzyłam na każdą osobę i zastanawiałam się, co ona w tym momencie myśli. Ogólnie będąc na zajęciach, prowadziłam zajęcia, czyli próbowałam podążać za swoją sekwencją, którą wymyśliłam, która była kreatywna, a za chwilę o tej kreatywności też powiem. I patrzyłam na wszystkich ludzi dookoła, plus do tego wszystkiego prowadziłam dialog sama ze sobą. Czy to jest okej? Czy ja właśnie powiedziałam coś źle? Czy ja w ogóle powinnam to powiedzieć? Czy im to się podoba? Generalnie wychodziłam z tych zajęć bardzo psychicznie podłamana. Przez bardzo długi czas tak to wyglądało, że prowadząc zajęcia czułam dużą presję, sama wywierałam ją na sobie, kotłowało mi się milion myśli, zastanawiałam się, czy powinnam otworzyć okno, czy powinnam włączyć muzykę, czy powinnam teraz włączyć kadzidło, czy powinnam zrobić coś innego, zamiast odpuścić. Najważniejszym wnioskiem z tego, co teraz chcę Wam powiedzieć, jest to, że bardzo często nie dopuszczamy na samym początku takiej myśli do siebie, że nasza joga nie będzie dla każdego. I też proces uczenia nam się zmienia. Na początku uczymy trochę inaczej, później nasza praktyka własna i też nasza praktyka, którą chcemy dać ludziom, też się zmienia i to jest jak najbardziej okej. Można kombinować, można lawirować, można szukać swojej ścieżki i to jest super. I najważniejsze jest to, żeby odpuścić swojej głowie, że nasze zajęcia, nasz głos, nasza aparycja, to co chcemy przekazać ludziom, nie będzie dla każdego. I zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby to zrozumieć, żeby odpuścić w głowie, że nie wszyscy na moich zajęciach muszą czuć się dobrze i nie wszyscy na moje zajęcia muszą przyjść ponownie. Niby proste, ale wcale nie takie oczywiste. Czy jest jakaś rada, jak przyspieszyć zmianę tego mindsetu i myślenia? Nie sądzę. To jest po prostu proces. To trzeba doświadczyć, to trzeba zrozumieć, na to trzeba dać sobie czas, popróbować też, spróbować prowadzić te zajęcia w różnych miejscach i dla różnych osób, bo to są takie dwa punkty. Jednocześnie sprawdzamy, komu my chcemy dawać te zajęcia, jaki jest, już tak mówiąc takim językiem biznesowym, nasz idealny klient. Czy są to seniorzy? A może chcemy prowadzić jogę dla dzieci i to nam daje najwspanialsze endorfiny i takie poczucie spełnienia? Czy chcemy prowadzić jogę dla ogółu, który jest na przykład na poziomie takim początkującym? Czy chcemy prowadzić jogę dla bardziej zaawansowanych, bardziej hardkorową, bardziej taką, żeby się spocić? Czy chcemy prowadzić yin jogę albo jogę, która będzie nas tak delikatnie rozluźniać? Na początku szukamy swojej ścieżki, na początku robimy jogę dla wszystkich, tak żeby też sobie wytorować jakąś drogę, którą chcemy podążać. Tutaj też na przykład na moim YouTubie, mój YouTube założyłam 2 lata temu. Na początku te moje praktyki były bardzo slow. One są fajne i teraz jak na nie patrzę, uważam, że na tamten moment, w który je wrzucałam, są jak najbardziej super, ale w tym momencie uczę już trochę inaczej. Czasem tak sobie myślę, że może bym to usunęła, bo w sumie teraz to już nie jest zgodne ze mną i chciałabym dzielić się troszkę innymi rzeczami niż te, które są na YouTubie, ale z drugiej strony korzysta z tego bardzo dużo osób i daje im to jakąś jakość. I to zostawiam, bo to też było zgodne ze mną te 2 lata temu. Teraz oferuję trochę inne praktyki. Teraz moje praktyki są bardziej dla ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją praktykę jogi, którzy chcą pogłębiać swoją świadomość w tym zakresie. Czuję, że coraz bardziej idę w kierunku takiej mocniejszej praktyki jogi dla bardziej zaawansowanych, ale to nie znaczy, że nie umiem poprowadzić praktyki slow flow. Nie tylko rozwijamy się jako jogini w praktyce własnej, ale rozwijamy się i zmieniamy się jako nauczyciele i to też jest okej. I to też znaczy tyle, że czasem będą do nas przychodzić nowi ludzie, którzy z nami zostaną, a czasem będą odchodzić od nas ludzie, którzy z nami praktykowali, bo na przykład już zaczniemy dawać inną jakość, inny rodzaj zajęć, który niekoniecznie będzie im odpowiadał. I to jest jak najbardziej okej i trzeba znaleźć w sobie
sobie trochę takiej odwagi, trochę takiego zrozumienia też do tego, żeby starać się być jak najbardziej autentycznym w tym, co robimy. Nie myśleć za dużo, czy chcemy tą muzykę, czy nie chcemy tej muzyki, czy chcemy to kadzidło, czy nie chcemy tego kadzidła. Po prostu spróbować poczuć siebie w tym wszystkim i pozwolić sobie też na takie eksplorowanie i eksperymentowanie z różnymi rzeczami. Kolejnym tematem, który słyszę ciągle, jest syndrom oszusta. Syndrom oszusta jest to chyba nieodłączny element wielu zawodów tak naprawdę. I to przeświadczenie, że mam za mało wiedzy, to przeświadczenie, że nie wiedzą lepiej. I ja też syndrom oszusta utożsamiam z tym, że bardzo często, zwłaszcza na początku swojej drogi nauczycielskiej, bałam się prosić ludzi o pytania, bo bałam się, że ktoś zada mi pytanie, na które ja nie będę znała odpowiedzi. Byłoby pewnie tych pytań bardzo dużo. Na samym początku nie byłam pewna anatomii, nie byłam pewna niektórych figur, nie byłam pewna wielu rzeczy. Generalnie bałam się, że ktoś zada mi pytanie, a ja wtedy nie będę umiała odpowiedzieć, więc ten ktoś stwierdzi, że wcale nie jestem dobrą nauczycielką jogi, więc po co on będzie do mnie przychodził. Przez to na samym początku łapałam wiele srok za ogon, próbowałam doszkalać się w wielu dziedzinach. Zrobiłam kurs nauczycielski, na przykład yin jogi, zrobiłam kurs nauczycielski jogi dla dzieci, jakieś stretchingi, mobility itd., itd. I nie uważam, że to źle. Uważam, że z tego też bardzo dużo wyciągnęłam, bo też byłam w stanie stwierdzić, które elementy, które rodzaje jogi, które rodzaje zajęć mi leżą, które ja lubię prowadzić, które niekoniecznie, co do mnie przemawia, co do mnie nie przemawia, ale z drugiej strony miałam cały czas poczucie, że ja biegnę po te certyfikaty nie po to, żeby zdobyć jakąś wiedzę i się doszkolić, tylko żeby udowodnić sobie i innym, że ja jednak jestem wartościową nauczycielką. Zamiast czerpać wiedzę albo zbierać te zasoby i jakoś je eksplorować podczas prowadzenia zajęć, to ja cały czas szukałam nowych warsztatów, nowych zajęć, nowych certyfikatów, które potwierdzałyby moją wartość. Czy przerwałam to błędne koło? Zastanówmy się. Myślę, że tak. Teraz już trochę inaczej podchodzę do warsztatów i certyfikatów. Teraz, jeżeli chcę iść na warsztaty, jeżeli chcę doszkolić się u kogoś, to wybieram osoby, które dadzą mi jakąś wartość do mojego zasobu wiedzy. I już nie mam tej potrzeby potwierdzania sobie tego, że ja jednak jestem kompetentna. I myślę, że to jest po prostu musi trwać. Trzeba dać sobie pozwolenie na to, że nie wiemy. Trzeba dać sobie pozwolenie na to, że możemy odpuścić, że możemy powiedzieć komuś, że nie mamy zielonego pojęcia i możemy to sprawdzić, albo nie. Możemy zapytać czata GPT, cokolwiek. Możemy się poradzić kogoś, kto już dłużej praktykuje, kto już dłużej uczy, kto ma większą wiedzę, kto jest na przykład fizjoterapeutą i też nie bójcie się właśnie mówić, że my nie jesteśmy fizjoterapeutami. No może ktoś jest, ale chodzi o to, że nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy fizjoterapeutami, nie mamy często wiedzy, o którą pytają nas ludzie. To nie jest nasza wina i nie jest to niczym złym powiedzieć, że nie wiem. I dużo lepiej jest powiedzieć, że się nie wie, niż wymyślić odpowiedź na poczekaniu, która totalnie nie ma się nijak do rzeczywistości i nie jest prawdą. Więc ludzie naprawdę docenią, jeśli powiemy, że nie wiemy. I teraz na przykład na warsztatach bardzo lubię dyskusje na różne tematy. Nawet jeśli nie wiem, to często te pytania są super, że później jak szukam odpowiedzi na te pytania, to sama dowiaduję się czegoś więcej. Kolejną też rzeczą, którą ja miałam trudność, było wieczne porównywanie się do innych. To jest temat rzeka. Przez to, że jesteśmy w bańce nauczycieli jogi, przez to, że tych nauczycieli jogi pojawiło się dość dużo, zwłaszcza w czasach pandemicznych, kiedy online się rozwijał, to konta na Instagramie osób, które oferowały wtedy zajęcia online bardzo wystrzeliły. Więc my, jako młodzi nauczyciele jogi, obserwujemy teraz bardzo często konta, które rozrosły się właśnie w te parę lat temu, mają bardzo szeroką ofertę na przykład online i wydaje nam się, że to jest takie proste i że my też powinniśmy być już na ich miejscu, ale to jest nieprawda. Widzimy bardzo często na Instagramie, bardzo często na YouTubie osoby, które włożyły też bardzo dużo wysiłku w to, żeby do tego momentu dojść. Wiadomo, są różne sytuacje, które sprzyjały bądź nie sprzyjały temu rozwojowi. Na pewno nie umniejszam ich wiedzy i nie umniejszam ich umiejętnością, bo zrobili bardzo dużą robotę. Teraz jest dużo trudniej, żeby w ogóle rozwinąć konto na Instagramie, ale to jest też temat rzeka. Jeśli chodzi o algorytmy, jeśli chodzi o zasięgi i tak dalej, to jest duży temat, ale też nie na dzisiaj. Po prostu chodzi mi o to, że często porównujemy się do ludzi, widząc efekt końcowy.
a nie widzimy całego zaplecza, które wykonali po to, żeby znaleźć się w tym miejscu. Oni zaczynali ileś lat temu. Nawet na moim przykładzie można sobie to zobrazować. Zaczynałam 4 lata temu, na przykład, ja nie mam jakiegoś dużego konta ani na YouTubie, ani na Instagramie. Na Instagramie mam 4000 osób i jestem bardzo wdzięczna za tą moją społeczność. Tutaj na YouTubie też jakoś nie jest to szalenie dużo. Skupiałam się na rozwoju online, ale bardziej skupiałam się na rozwoju stacjonarnym, żeby po prostu zarabiać pieniądze. Na moim przykładzie możecie też zauważyć, że 4 lata systematycznej pracy, 4 lata dbania o na przykład Instagrama, komunikowania się z tą społecznością też online. 4 lata temu miałam na swoim Instagramie powiedzmy 1000 obserwujących, więc 4 lata przyniosły mi 3000 obserwujących, z czego nie robiłam żadnych reklam. Dopiero tak naprawdę od września zeszłego roku skupiłam się na takim kontencie, który jest bardziej edukacyjny i od zeszłego roku faktycznie przybyło mi ponad 1500 obserwujących. Jakby skupiając się na tym wyjściu bardziej z moją wiedzą do ludzi i to też musiało trwać, bo ja nie byłam gotowa na to, żeby mówić do ludzi, nie byłam gotowa na to, żeby dzielić się jakąś wiedzą z tego samego powodu, co przed chwilą o nim mówiłam, czyli syndromie oszusta. I nawet nie chodzi o to, że bałam się dzielić swoją wiedzą, tylko po pierwsze wydawało mi się, że to wszystko już jest na Instagramie, więc po co ja mam to mówić? Po drugie, porównywałam się do innych nauczycieli, którzy na pewno powiedzieliby to lepiej, którzy zrobiliby to lepiej. Może bardziej nawet bałam się tej opinii innych nauczycieli, którzy są bardziej doświadczeni, którzy powiedzieliby to lepiej, którzy zrobiliby to lepiej, niż nawet tego odbioru moich obserwujących. 2 lata myślałam o tym, że chcę to zacząć robić. 2 lata myślałam o tym, że chcę zacząć wrzucać filmiki na YouTube'a i naprawdę 2 lata bujałam się z tą myślą, że nie jestem jeszcze wystarczająca, że właśnie włączał mi się ten syndrom oszusta, że przecież są inni lepsi, że tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam pójdzie szybciej. Pamiętam moje pierwsze posty o tym, żeby zareklamować na przykład mój wyjazd albo moje wydarzenia jakieś, które chciałam zorganizować w Krakowie. Wisiały mi te wydarzenia w zakładkach przez 3-4 dni, zanim ja się w ogóle odważyłam kliknąć opublikuj. To nie jest takie, że mnie też wszystko wychodzi od razu i że ja się nie zastanawiam, że wszystko, co widzicie, to jest od razu i wszystko pięknie, ładnie się sprzedaje. Nie. To jest też obarczone wieloma trudnościami, z którymi ja się borykałam, zwłaszcza w swojej głowie, tymi przekonaniami, które musiałam sobie przekonwertować na inne myślenie. Teraz często jak też robię nowe rzeczy, to też zastanawiam się, czy ja mam na tyle wystarczająco odwagi, żeby to puścić, czy to jest w ogóle dobre, czy to się w ogóle sprzeda. I tutaj płynnie przechodzimy na kolejną rzecz, czyli niepewność. Niepewność w byciu nauczycielką jogi, niepewność w prowadzeniu swojego biznesu, niepewność finansowa. 4 lata pokazały mi, że trzeba mieć naprawdę twardy tyłek, żeby w ogóle się starać w tym utrzymać. Albo niesamowite szczęście, że Twoje na przykład kursy szybko wystrzelą i szybko staną się hitem. U mnie to było tak, że próbowałam bardzo wielu rzeczy i w pewnym momencie po prostu musiałam prowadzić bardzo dużo zajęć grupowych, żeby mi się spinało to finansowo, żebym była w stanie się utrzymać, żyjąc w dużym mieście. I musiałam mieć jakąś bazę finansową, która pozwoliłaby mi na to, żebym mogła rozwijać się na przykład w online. Więc niestety najłatwiej było pójść w zajęcia grupowe czy w zajęcia w korporacjach, więc prowadziłam bardzo dużo zajęć grupowych, które wykończały mnie na tyle, że nie byłam już w stanie myśleć o online. A nawet jeśli myślałam o online i próbowałam tworzenia jakichś grup zajęć online, o tym też rozmawiałam ostatnio z jedną z moich koleżanek, nauczycielek jogi, że no to tak tylko pięknie wygląda w Instagramach. Często zdarzało się tak, że jak nawet wpuściłam, że robię kurs listopadowy z jogą, slow i tak dalej, no to nie miałam klientów. Ludzie mnie nie znali w internetach, więc nie bardzo chcieli kupować takie rzeczy, bo niby dlaczego, po co, jak mogą kupić sobie od kogoś, kogo znają. Zdarzało się, że miałam na online zapisane 4 osoby, z czego nikt nie przychodził na zajęcia na żywo, bo oczywiście też oferuję później nagrania, więc zdarzało się, że prowadziłam zajęcia sama dla siebie i wysyłałam później to nagranie, które nie wiem, czy ktoś robił, czy nie robił. No i później rezygnowałam z tych zajęć online, zajmowałam się czymś innym i ta moja wizja, że ja będę nauczycielką jogi online, odchodziła gdzieś tam w dal. Dopiero w tym roku wróciłam do tego pomysłu, nadal mi na tym zależy. Teraz zaczęłam właśnie wrzucać ten content edukacyjny, który pomógł mi zebrać większą liczbę osób. Stworzyłam swoją platformę. Dopiero teraz zaczyna to w jakiś sposób żyć, więc to wymagało bardzo
znowu bardzo długiego czasu. Tego nie da się zrobić od razu. To jest całe zaplecze rzeczy, które musiałam zrobić. Zaczęłam myśleć o swojej platformie w zeszłym roku, w 2024 roku, początkiem stycznia i od tamtej pory zaczęłam coś dłubać poza pracą, którą musiałam wykonywać regularnie, czyli zajęciami, tworzeniem zajęć itd., itd. I nadal, jeśli chodzi o tą niepewność, to nadal ona istnieje. Niepewność finansowa, czyli ile zarobisz, zależy od tego, ile osób kupi Twój produkt, ile osób przyjdzie na Twoje zajęcia, ile osób przyjdzie na Twoje warsztaty. I nie wiesz. Puszczasz warsztaty, puszczasz wyjazdy i nie wiesz. Często jest tak, że jeśli trafisz z tematem, to zapisują się ludzie od razu. Jeśli nie trafisz z tematem, jeśli jest kiepski termin, to nie zapisze się nigdzie, musisz to odwołać i nagle jest ciężko, jest krucho i musisz myśleć o czymś innym i czy przełożyć, czy znaleźć jakiś inny temat, czy to w ogóle o co chodzi. Często brakuje tej komunikacji z ludźmi, bo nie wszyscy mają czas, żeby odpowiadać na Twoje ankiety. Nie wszyscy mają czas, żeby powiedzieć Ci, czego oczekują. Powiedzmy sobie szczerze, yoga nie jest pierwszą potrzebą, którą ludzie sobie zaspokajają. Jest to któraś z kolei potrzeba, więc jeśli wrzucisz jakieś warsztaty, to niekoniecznie będzie to coś, co ludzie będą chcieli kupić od razu. Też trzeba dać sobie czas na to, żeby rozbudować swoją bazę klientów. Nie zawsze ludzie będą chętni, żeby coś kupić. I ja się na przykład przejechałam na platformie i wypuściłam ją początkiem tego roku i przez pół roku nie nagrywałam nic, bo obraziłam się na nagrywanie, bo prawie nikt nic tam nie kupował. Potrzebowałam sobie to przetrawić znowu w głowie i dopiero dzisiaj jestem tutaj przed Wami i nagrywam kolejne filmiki, bo już mam trochę więcej przestrzeni w głowie na to, żeby pójść z tym dalej. Czy ta niepewność mija z czasem? Nie wiem, pewnie nie, ale to jest kolejna rzecz, na którą trzeba brać poprawkę, bo jest to coś, co bardzo utrudnia życie. Kiedy nie czujesz się pewnie finansowo, no to bardzo to utrudnia życie i musisz robić dużo więcej rzeczy. I też ja tyle razy słyszałam: Boże, Aga, ile Ty rzeczy robisz, Ty w ogóle tu warsztaty, tu wyjazdy. No tak, moi drodzy, bo ja z tego żyję. Jeśli ja tego nie będę robić, no to nie będę miała co jeść. Więc muszę robić dużo, żeby w jakiś sposób uspokoić moją głowę. I tak samo było na przykład z wyjazdami. Pamiętam, że robiłam ich mnóstwo, ale później się stresowałam, że ludzie się nie zapisują, no bo jednak trzeba mieć chętnych na zapisywanie się na te wyjazdy. I to nie jest proste, zwłaszcza, że teraz jest tych wyjazdów potąd i jeszcze więcej. I po prostu ludzie już czują nadmiar i nie wiedzą, do kogo pójść, nie wiedzą, czy wybrać ten wyjazd, tamten wyjazd z malowaniem, z niemalowaniem, z kwiatkami, kosmetykami czy czymkolwiek innym. Więc jest tego tak dużo, że wprowadza to dość duży chaos. I trzeba dać sobie pozwolenie na to, że może być trudno. I to jest kolejna rzecz, którą trzeba sobie przekształcić w głowie i zrozumieć, że to nie jest takie proste. I często te hasła rzucimy korpo i będziemy żyć z pasji, no niekoniecznie to działa. Wiem po sobie, że jeśli się nie ma właśnie takiej dość sporej poduszki finansowej, to bardzo trudno się przebranżowić. Jeśli masz pracę w korporacji i dodatkowo robisz sobie raz na jakiś czas zajęcia jogi i nie jesteś pełnoetatową nauczycielką czy pełnoetatowym nauczycielem, to muszę przyznać, że nieraz zazdrościłam Ci tej sytuacji. Ale wiadomo, trawa jest zawsze zieleńsza tam, gdzie nas nie ma, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. I też często zarzucamy sobie, że nie uczymy swoim głosem, bo nie wiemy, co powiedzieć i często kopiujemy sobie różne powiedzonka różnych nauczycieli. I co ja na ten temat myślę? Myślę, że to jest super, bo gdzieś musimy się nauczyć, gdzieś musimy coś zrozumieć, gdzieś od kogoś musimy coś wziąć i się czymś zainspirować i dopiero z czasem my, jako nauczyciele, stajemy się nami jako nauczyciele i ten głos się w nas buduje, ten głos u nas wzrasta, ten głos się zaczyna wydobywać. Ja tak naprawdę od niedawna czuję, że jestem bardziej sobą niż bardziej innym nauczycielem na zajęciach. Pamiętam, że jak chodziłam do różnych nauczycieli jogi, to na przykład jeden nauczyciel uczył czegoś w inny sposób i się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest najlepszy sposób nauczenia tego. Później poszłam do innej nauczycielki, ona uczyła tej samej rzeczy w trochę inny sposób i zaczęłam się zastanawiać, która z tych dwóch sposobów jest lepszy i dlaczego ja powinnam uczyć tak, a nie tak, a dlaczego ja w ogóle czuję, że ja powinnam uczyć jeszcze inaczej i może ja pójdę do kogoś innego na warsztaty, żeby zobaczyć, czy ktoś inny pokaże mi jeszcze jakąś inną ścieżkę albo inny sposób wytłumaczenia tego. I to wszystko jest okej. I ten chaos w naszej głowie też jest okej. I to jest wszystko po to, żeby później zaczerpnąć trochę inspiracji od różnych ludzi, ale w końcu poczuć w praktyce własnej najlepiej, jak my się mamy z danym sposobem uczenia i jak my chcemy to przekazać innym
innym ludziom. I na przykład teraz ja mogę powiedzieć, że tak kolokwialnie wyjęłam kija, wiecie skąd, i zaczęłam uczyć w swój sposób, przekazując różnego rodzaju wiedzę. I czasem zdarza mi się, że zażartuję na zajęciach, a wcześniej moje zajęcia były bardzo takie przy sobie, ja nie pozwalałam sobie na żaden żarcik, wszystko było idealnie, nikt tam nic nie mógł powiedzieć i w ogóle zero jakiegokolwiek takiego rozkojarzenia, wszystko musiało być idealnie, a teraz i trochę czasem pożartujemy, w zależności od dnia i czasem jest cisza, czasem zależy jak ja się czuję, zależy jak widzę, jak się grupa czuje, więc teraz dopasowuję ten nastrój na zajęciach do tego, jak się wszyscy mamy, a niekoniecznie musi być wszystko idealnie i nie mogę popełnić żadnego błędu, więc to zbieranie doświadczeń, inspiracja innymi nauczycielami jest potrzebna. Ona wprowadza chaos, tak samo jak różnego rodzaju warsztaty, ale to jest potrzebne, żeby szukać swojej ścieżki i później, żeby zlepić z tego siebie trochę i poszukać siebie w tym wszystkim i dać ludziom tą autentyczność. Im bardziej my jesteśmy autentyczni, tym więcej ludzi, którzy chcą do nas przychodzić na zajęcia, przyciągniemy i oni z nami na pewno zostaną. Więc to jest kolejna bardzo istotna rzecz. Przejdźmy teraz do tego zmęczenia i tego, jak można się bardzo szybko zajechać. Właśnie przez to, że prowadzimy bardzo dużo tych zajęć na początku, albo w ogóle prowadzimy bardzo dużo zajęć, to i chcemy tą jogę prowadzić wszędzie, no to bierzemy na siebie bardzo dużo wysiłku. I do tego wszystkiego chcemy, żeby każde zajęcia były wyjątkowe, każde zajęcia wnosiły coś nowego, były najbardziej kreatywne, żeby te sekwencje były nieoczywiste. Też tam byłam, pamiętam jak chciałam, żeby na każdych zajęciach pojawiła się inna tematyka, żeby sekwencje były bardzo kreatywne, każde zajęcia prowadziły do innej asany. To była prosta droga do wypalenia, naprawdę. I czułam się już w pewnym momencie przeciążona tym, że muszę przed każdymi zajęciami wymyślić coś nowego. Spędzałam bardzo dużo czasu w pracy, tak naprawdę, czyli jak miałam zajęć powiedzmy 17, to każde zajęcia inne, to oprócz tego, że musiałam na nie iść i prowadzić je przez 1,5 godziny czy 2 godziny razem z dojazdem, to jeszcze spędzałam jakąś godzinę na tym, żeby te zajęcia wymyślić. Więc wyobraźcie sobie, ile czasu spędzałam w pracy. Teraz też dalej spędzam dużo czasu w pracy, ale nie spędzam tego czasu na tworzeniu tych zajęć, bo teraz stawiam na prostotę, teraz stawiam na powtarzalność, na wymyślenie może jednego dodatkowego elementu, który będzie jakimś zaskoczeniem dla moich uczniów, ale teraz naprawdę wolę zrobić porządną bazę. Też uważam, że jak dzieje się za dużo na macie, to wytrąca z równowagi nie tylko Ciebie, bo musisz być bardzo skupiona na tym, co Ty robisz, co Ty mówisz, co chcesz przekazać i jak zrobić kolejny ruch. I bardzo dezorientuje ludzi, którzy często nie wiedzą tak naprawdę, która to jest prawa i lewa ręka i jeszcze muszą się skupić na tym, co Ty chcesz teraz zrobić. Więc czasem lepiej postawić na dużo prostsze sekwencje, krótsze, mniej wymyślne i kreatywne, żeby mieć święty spokój. Też często nam się wydaje, że ciągle robimy to samo na zajęciach i też weźmy pod uwagę to, że ludzie przychodzą do nas raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, a my powtarzamy te zajęcia 15 razy w tygodniu, więc my już możemy być znudzeni tą sekwencją, ale ludzie nie i dla nich też powtarzalność jest ważna, bo oni dopiero z czasem zaczynają słuchać, słyszeć to, co Ty do nich mówisz i jakie Ty wartości chcesz im przekazać, więc powtarzalność, dodawanie jednego kreatywnego elementu podczas zajęć jest jak najbardziej ok i pozwala Ci zrobić taką przestrzeń w głowie i odpuścić, że zamiast zastanawiać się między zajęciami, co Ty będziesz robić na kolejnych zajęciach, możesz wykorzystać ten czas na to, żeby spokojnie sobie zjeść obiad na przykład. Kolejną też rzeczą, z którą ja miałam trudność, było to, że jak już przekształciłam się na pełnoetatową nauczycielkę jogi, to byłam dostępna przez 24 godziny na dobę i odpisywałam ludziom od razu po tym, jak dostawałam od nich wiadomość. Co wiązało się z tym, że ja byłam cały czas w pracy. Od rana myślałam o zajęciach, później szłam na zajęcia, wracałam do domu, robiłam social media, zerkałam, czy ktoś coś napisał, odpisywałam na maile i tak dalej, więc cały mój dzień kręcił się wokół mojej pracy. To powodowało dużo napięcia, dużo stresu, niepotrzebnego spędzania w telefonie. Nie szanowałam siebie w tym wszystkim. Bardzo chciałam być najlepszą nauczycielką na świecie, więc ja bardzo dużo dawałam i ciągle mi się wydawało, że za mało z tego biorę. To też jest ciekawy case i to też jest ciekawy temat. Postawienie sobie takich mądrych, dojrzałych granic samej sobie, że nie wchodzę na Instagrama, że wyłączam powiadomienia, że odpisuję raz na jakiś czas. Jak mam chwilę na odpisywanie, to odpisuję. Jak mam czas na pracę biurową, to robię pracę biurową. Na takie ustrukturyzowanie sobie tego całego procesu bycia nauczycielką, no bo jak wiemy,
dodajemy, no to nie jest tylko prowadzenie zajęć, tylko właśnie ich przygotowywanie, doszkalanie się, tworzenie kontentu, odpisywanie na maile, odpisywanie na jakieś propozycje współpracy, tworzenie nowych warsztatów, tworzenie wyjazdów, księgowość i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Widzimy tylko to, co się dzieje tak naprawdę na macie i podczas zajęć, ale tego jest bardzo dużo dookoła. Dbanie o tą swoją przestrzeń pracy jest tutaj kluczowe, żeby się nie przeciążyć. No mnie zajęło to też bardzo dużo czasu. Dalej mam chaos często, ale staram się ograniczyć używanie telefonu, staram się ograniczyć odpisywanie na przykład na maile rano albo wieczorem, więc mam taki czas, żeby być w pracy, ale też w pracy nie być, żeby zadbać o siebie, o tą regenerację, odpoczynek, bo jak ja nie jestem wypoczęta, jak mnie się nie chce iść na zajęcia z Wami, no to Wy nic z tego nie wyciągniecie, a jeszcze będziemy wszyscy sfrustrowani. Więc ważne jest to, żeby zadbać o tą swoją głowę i nie traktować się też często jak maszynę i odpuścić od czasu do czasu. Dążąc do brzegu, bo rozwinęłam się i rozgadałam się na milion różnych tematów i nie wiem, czy coś z tego wyciągniecie sensownego, bo chyba muszę się nauczyć robić bardziej porządne i bardziej zwarte wypowiedzi, takie, żeby to było w pigułce, a niekoniecznie w podcaście 24-godzinnym. Co chciałabym, żebyście z tego odcinka wynieśli, to przede wszystkim to, że ta autentyczność, to bycie sobą, to bycie w zgodzie ze sobą i przy sobie i słuchanie siebie wewnątrz jest najważniejsze w byciu nauczycielem, nauczycielką jogi, w uczeniu innych ludzi, że można pozwalać sobie na błędy, można pozwalać sobie na niewiedzę, można pozwalać sobie na to, żeby nie być perfekcyjnym, czasem popełnić błąd, żeby coś z niego wyciągnąć, czasem się potknąć, czasem pomylić stronę na zajęciach. No wiadomo, że będziemy się porównywać i to też jest fajne, ale najlepiej nie porównujmy się do osób, które są już 10 lat przed nami, zrobiły dużo pracy wcześniej, a my jesteśmy na początku drogi, bo my też tam dojdziemy, tylko dajmy sobie czas. I wytrwałość, bądźmy konsekwentni w tym, co robimy i do czego dążymy. Ustalmy sobie jakieś cele, one też pomagają. Zróbmy sobie strukturę, zadbajmy o tą higienę pracy, żeby nie zawalać się robotą od rana do wieczora. Szukajmy swojej ścieżki, róbmy na samym początku milion zajęć, ale później wybierzmy te, które dają nam najwięcej fanu, satysfakcji i pieniędzy. No i pamiętajmy, że nasza joga nie będzie dla każdego i możemy się spotkać z krytyką, możemy się spotkać ze złym feedbackiem i to też jest okej, bo nie będziemy dla każdego. Będziemy dla osób, które będą chciały z nami zostać. Dlatego dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście tutaj ze mną i że wysłuchaliście tego odcinka. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli chcielibyście, żebym poruszyła jakieś konkretne aspekty bycia nauczycielką jogi albo podzieliła się z Wami jakimiś doświadczeniami, to dajcie mi znać w komentarzu. Możecie napisać też do mnie na Instagramie. No i przede wszystkim zachęcam Was też do wsparcia mojej działalności. Zapraszam Was serdecznie na moją platformę www.kursy.agaohalegyoga.pl, gdzie znajdziecie dużo warsztatów w różnych kierunkach szpagatowych, odwróconych pozycji, niskich balansów, ale też praktyki jogi, takie dłuższe, bardziej świadome, pogłębiające Waszą praktykę jogi. Korzystajcie z YouTube'ów, korzystajcie z platformy. Chcecie podzielić się ze mną na przykład feedbackiem, co też jest bardzo ważne w tej branży, to zawsze możecie napisać do mnie na Instagramie i bardzo chętnie dowiem się, co myślicie o tym, jak prowadzę zajęcia, jak się z Wami komunikuję. Wtedy czuję, że to wszystko, co robię, ma sens i jest to duże wsparcie dla właśnie twórców internetowych i nie tylko. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję za dotrwanie do końca i mam nadzieję do zobaczenia na macie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!